Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie to informacja od Twoich przodków na teraz. Zobaczymy, co mają Wam do przekazania. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne i bezterminowe, więc kiedykolwiek trafisz na to nagranie, to jest tam informacja dla Ciebie. Weź tylko zawsze to, co z Tobą rezonuje, to, co jest dla Ciebie ważne, co może wnieść dobro do Twojego życia. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości i lajków. Jeżeli już wybrałaś kartę, to możesz przejść do tego wyboru. A jeśli masz z tym problem, to pamiętaj, że możesz zatrzymać ten film, zamknąć sobie oczy, weź głęboki wdech, wydech, tyle czasu, ile potrzebujesz, wróć, wybierz i odsłuchaj. Zaczynamy od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Informacja od Twoich przodków na teraz. Tutaj jest taka bardzo mocne przesłanie, aby zadbać o siebie, aby zobaczyć, ile sobie dajesz. I tutaj bardzo mi wybija, że dużo rzeczy jest trudnych, nieprzyjemnych, ale one są przez Ciebie w jakiś sposób opiekowane. Więc poprzyglądaj się sytuacjom w życiu, które możesz już odpuścić, bo tutaj ewidentnie przodkowie mówią, czas pewne rzeczy pożegnać. Nie musisz mieć trudów pewnych, które oni mieli, ponieważ żyjesz w innym czasie, z innymi możliwościami, w czasach, kiedy jest większa świadomość. Tutaj mówią, zobacz, otwórz oczy w swoim życiu, poprzyglądaj się, weź konkretne sytuacje, które są trudne. Nie zakładaj, że to jest niemożliwe do rozwiązania, albo że tak zawsze było i tak ma być i nie dasz rady. Tutaj mówią, odwróć się do tego, zauważ to, bo możesz żyć bez tego. Taki mam mocny przekaz. Zadbaj o swoją przestrzeń, o swoje życie. I oni mówią, że nie wszystko do końca jest dla Ciebie widoczne, ale jak pozwolisz sobie zobaczyć, to będziesz mogła zadbać o swoje życie, bo tu jest takie mocne przyjrzenie się, potrzeba przyjrzenia się i zmian, bo możesz iść przez życie, akceptując pewne rzeczy i nawet nie zauważając pewnych niedogodności, jakby akceptując, bo tak jest, bo takie jest życie, a tutaj Twoi przodkowie mówią nie i chcą Ci to przekazać, nie, na teraz nie, są inne czasy. Chcemy, abyś podejmowała inne decyzje, abyś żył, był radosny, radosna tutaj. Czyli zobacz te rzeczy, pozwól sobie na zobaczenie. Zobaczymy, co jeszcze, którą talię, ta talia przemawia, więc idziemy do niej. Tak, możesz rozpoczynać nowe rzeczy. Wszystko możesz rozpocząć w swoim życiu. Nie bój się tego, zaufaj. Ten ruch jest zdecydowanie lepszy niż stanie w miejscu w takim potrzasku, gdy czasem nie wiadomo, że jesteś w potrzasku. To jest gdzieś takie głębokie odczucie w Tobie, a oni mówią idź dla siebie, w nowe. No tak, są to nieznane rzeczy, ale jak gdyby też czuję taką ich opiekę. I oni bardzo chcą, abyś wyruszył w to nowe, to dla siebie, w to działanie, pozwolił sobie na to, pozwoliła sobie na to. Co tutaj jeszcze? Cały czas mam takie tu wezwanie, uczyń swoje życie lżejszym, łagodniejszym, takim, żeby tam było sporo zabawy, żeby tam było Ciebie dużo. Tak Twoi przodkowie bardzo chcą, żeby Ci było lekko, czasu pewne rzeczy zostawić, czas wejść w nowe. Tylko tak mi tutaj nawiązuje
to odkrywanie, że jak zaczniesz się zatrzymywać, to najpierw zauważysz tylko fragment tych rzeczy niewygodnych, tych do zmiany. Później, albo też możliwości takiej zmiany niewielkie, ale jak później zaczniesz w to iść, to będzie coraz więcej. A później z każdym krokiem będziesz widziała więcej. Będzie to dla Ciebie lepsze, lżejsze, łatwiej Ci będzie to wprowadzać. Więc Twoi przodkowie mówią: zauważ, zadbaj o siebie, zmień dla siebie, i oni bardzo Ci w tym kibicują, bardzo tego chcą, bardzo, bardzo, bardzo tego chcą. A może jeszcze jedną kartę rady od przodków wybierzemy. I tutaj mam tak: przemyśl sobie, ale nie myśl za dużo. Bo jak zaczniesz myśleć za dużo, to zaczną Ci przypływać takie negatywne myśli, pewne lęki. Tutaj przemyśl i działaj, idź do zmiany, idź do zmiany. Niech to nie będzie zastój w myśleniu, bo żeby Cię to myślenie nie zamknęło w braku działania, że czasem jak jest coś za dużo, to tego myślenia, tej analizy, to działanie odchodzi. Więc tutaj właśnie chcą: zadziałaj, po prostu zauważ i zrób jakiś krok. Zrób jakiś krok. Bardzo Cię ci przodkowie do tego kroku wzywają. Weź to, co z Tobą rezonuje, wprowadzaj do swojego życia tylko te rzeczy, które działają dla Twojego dobra. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Wszystkiego dobrego. A my przechodzimy do wyboru drugiego. Już tutaj tylko wybór drugi. Wybór drugi. I co tutaj? Jaka informacja od Twoich przodków jest na teraz? I tutaj mam taką informację, aby zwrócić się do swojego wnętrza i zobaczyć swoje emocje i postarać się do nich dotrzeć, zwrócić się w ich stronę. Bardzo mi tutaj przodkowie mówią, że dużo jest zakazów, nakazów, schematów w Twoim życiu. I nawet jeżeli myślisz, że nie i oburzasz się teraz, to oni mówią: popatrz, ile rzeczy robisz z automatu, nie zastanawiając się, czy one są dla Ciebie dobre. I tutaj zwróć się do swojego wnętrza, zauważ to, a zauważysz i zwrócisz się, jeżeli przy działaniach, które robisz, się zatrzymasz. Przy tych, które są schematyczne, niewygodne, po których czujesz się zmęczona. I tutaj mi mówi, że troszkę to wymaga czasu i jest to dla Ciebie dostępne od teraz, ale ta transformacja musi być w Tobie. Zobacz, o czym myślisz, zobacz, na co nie patrzysz, zobacz, gdzie najczęściej jesteś, jakie słowa z Ciebie wychodzą, albo jaka myśl wychodzi. Bo tutaj jest takie głębokie: jeżeli otworzysz się na to, to te zmiany przyjdą błyskawicznie. Jeśli nie, to będą potrzebowały czasu, czyli ten czas tutaj zależy od Ciebie. Natomiast Twoi przodkowie bardzo chcą, abyś otworzyła się na siebie, na swoje bogactwa, na zobaczenie tego, że naprawdę wiele rzeczy możesz zostawić i one się rozpłyną. W ogóle nie są Twoje, są od bardzo dawna w rodzinie, w schematach, a przodkowie mówią: już czas. Czas to pożegnać. Dobrze, no to ta talia tutaj. To co jeszcze tutaj dla Was? Bardzo fajne to jest i bardzo bym chciała, jeżeli czujesz, że to z Tobą rezonuje i to, co będzie dalej, żeby sobie na to pozwolić, bo to naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeżeli wydaje się to niemożliwe.
No to po prostu oni bardzo, to jest kwestia otwarcia oczu, odwrócenia się. Co tutaj Ci przodkowie? Wszystko jest w Twoich rękach. Naprawdę masz wszystko. Jesteś wyposażona we wszystko. Jeżeli wydaje Ci się, że nie, to jesteś w błędzie. Trzeba rozświetlić to, trzeba to zobaczyć, trzeba użyć odpowiednich słów, emocji, działań i tego, co masz, i świat Twój zacznie się zmieniać. I jeżeli odsłuchujesz tego i od wielu lat masz zastój, jakąś trudność i wydaje Ci się, że to, co mówię teraz, jest abstrakcją, to nie jest abstrakcją. To jest wiadomość od Twoich przodków. Od tego zależy, czy otworzysz się na to, czy zaczniesz szukać, bo tutaj mi przychodzi, jest naprawdę dużo inspiracji, jest dużo wiadomości i Ty to sobie wszystko odpowiednio ułożysz. Masz bardzo duże możliwości do zmian, bardzo duże mi to przychodzą. Od Ciebie zależy, kiedy to zrobisz. Od Ciebie zależy, to jest Twoja decyzja. Natomiast możesz wykreować wszystko i dokonać wszelakich zmian. I to Ci mówią Twoi przodkowie. Czy pozwolisz sobie na wpuszczenie tych emocji? Czy pozwolisz sobie zobaczyć te różne niewygodne rzeczy? Ponieważ otwarcie oczu na schematy, na działania, na niewygodę, to jest pozwolenie sobie na emocje, które wydają się nam bardzo trudne, które gdzieś tam chcielibyśmy odepchnąć, bo przecież przyjdą te trudne myśli, przyjdą za tym lęki, bo zaczną się zmiany, które na początku mogą być dla mnie bardzo trudne, mogę jeszcze gorzej się poczuć, ale tylko przez to otwarcie siebie jesteś w stanie zauważyć, zbudować i zmienić swoją rzeczywistość. Nie ma opcji, aby nie dotykając swoich emocji, popłynąć dalej, wyjść na te horyzonty. I Ty przodkowie mówią: chodź, otwieraj się. Może czasem będzie trudno, ale jeżeli zostaniesz, to czy Ci będzie łatwiej? Co wtedy, gdy zostaniesz? Więc zachęcają Cię do podjęcia tego działania. Co jeszcze tutaj chce przyjść? Jeżeli czujesz, że jest to bardzo mocne, to co słyszysz teraz, że bardzo dużo tych lęków jest, że wiesz, że te emocje może są zamrożone, może nie do końca ich dopuszczasz, to pozwól sobie robić to w swoim tempie, ale robić. Zdobywać wiedzę, ale nie wiedzę tylko opartą na książkach. Pozwolić sobie ją odczuć, czyli jeżeli o czymś przeczytałaś, usłyszałaś, to poczuj to sercem, jak to z Tobą jest. Tu nie chodzi o to, żeby, bo może masz tej wiedzy nawet i dużo, tu słyszałaś, tam czytałaś, ale samo to przeczytanie bez przepuszczenia przez ciało, bez sprawdzania tego na zewnątrz, czy to, co czuję, jak to będzie w świecie, jak z tym pójdę, jak mi z tym będzie, postoję z tym, zrobię, będzie tylko wiedzą. Więc przodkowie mówią: pozwalaj sobie, naprawdę masz takie możliwości. Wiemy, że może to nie być łatwe, bo z nas jesteś, ale oni przeszli swoje nie po to, abyś utknęła w tym miejscu, w trudzie, w którym nie możesz się rozwijać w pełni. Damy jeszcze jedną kartę rady, bo tutaj czuję, że u różnych osób może być różnie, ale u bardzo wielu poruszenie tego będzie wymagało takiej decyzji.
Tak, i tutaj jest przepiękna karta wieży, których tyle osób nie lubi. Wiesz, pewne rzeczy muszą ulec zmianie. Pewne rzeczy muszą się zburzyć, ale to nie oznacza, że jesteś w niebezpieczeństwie, że te zmiany są potrzebne i one przynoszą nową jakość, nową Ciebie. Nie zostajesz bez niczego, nawet jeżeli tutaj, bo zostajesz z wieloma zasobami, które zdobyłaś. Ta droga może nie jest najłatwiejsza, ale przodkowie zachęcają Cię do tego. Tak, czasem coś trzeba będzie zostawić, coś odejdzie, coś ulegnie zmianie, ale jeżeli tego nie zrobisz, czy naprawdę będzie Ci lepiej? Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, energetyczne. Weź to, co z Tobą rezonuje. Jeżeli usłyszałaś jakieś zdanie, które wyjątkowo do Ciebie trafiło, zapisz sobie, odsłuchaj sobie jeszcze raz. Może zerknij do innych nagrań, może jakiś temat będzie tutaj współgrał z Tobą, w jakiś sposób Ci może wskaże drogę, może jakoś pomoże. Wybierz to, co naprawdę jest dla Ciebie tutaj najważniejsze. Działaj w swoim tempie, dla swojego dobra. Pamiętaj, jesteś tutaj najważniejszy, a więc bierz to, co z Tobą rezonuje. Ja dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków i trzymam za Ciebie kciuki w tej pięknej podróży. I przechodzimy do wyboru trzeciego. A wybór trzeci. Co tutaj? Jaka informacja od Twoich przodków jest na teraz? Zaufaj sobie i temu, co robisz. Tutaj jest takie. I jeszcze parokrotnie możesz zejść ze swojej drogi, ale tam, gdzie idziesz, nieważne, jakby czasem, jak Cię będą nachodzić wątpliwości, że może nie tak, może coś źle zrobiłem, może nie tą drogą, to zaufaj, że tak jest, że ten przystanek na drodze, ta sytuacja, to, co Ci się wydawało, że jest boczną drogą, że poszłabyś szybciej, jest Ci do czegoś potrzebny. Zaufaj temu, przodkowie mówią, zaufaj i idź, bo masz wsparcie od całego rodu. Twój ród, jakbyś mogła zobaczyć to, co ja, on Cię tak cieszy, że Ty idziesz, że się rozwijasz, że idziesz coś, że odkrywasz, że coś jest dla Ciebie niewygodne, że coś inaczej, że czasem może być tak, że jesteś niezrozumiana przez innych, ale idziesz, obserwujesz, i taka duża świadomość się w Tobie rodzi, coraz większa, ona się poszerza. No fantastycznie. No zobaczmy, co jeszcze przodkowie z tej talii. Zawsze jakaś talia na każdej grupy mi się tu wybija, że chcę do Was właśnie mówić. Co tutaj dla Was? Jaka jeszcze ta informacja? Że wszystko, pamiętaj, wymaga czasu, że nic nie da się przyspieszyć, że nawet jak masz niecierpliwość pewną i mówisz sobie, od jak dawna już coś i tak, i tyle zrobiłam, i na tyle patrzę, to sobie mówi, poczekaj, wszystko dojrzewa. Jeżeli zerwiesz coś przed czasem, to zwiędnie. Wszystko się rodzi w odpowiednim czasie, wszystko będzie ukoronowane, będzie piękne, więc idź swoją drogą, uszanuj wszystko, co się tam wydarza. Te trudy też, one Cię prowadzą, te zatrzymania Cię prowadzą. Twoją złość na coś też Cię prowadzi, bo ona Ci coś pokazuje, tak? Pozwól, aby to dojrzewało. Daj temu odpowiedni czas, Twój czas. Tutaj nie ma czegoś takiego, że w 3 miesiące masz zrobić, w rok masz. Nie, to jest Twój czas. To Ty jesteś na tej drodze, na tym etapie i tutaj są Twoje doświadczenia i Twoich przodków. Nie zapominaj o tym, że jesteś ich spadkobiercą. Dlatego oni teraz przemawiają do Ciebie i chcą Ci to przekazać. Że nie wszystko, co się kończy, jest złe. Pozwól rzeczom się
dochodzić do finału. Nie trzymaj się kurczowo myśli, pomysłów, ludzi, gdy już wiesz i czujesz, że to się kończy. Czy to są współprace, czy to jest praca, każda relacja. Pamiętaj, że weź z tego piękno, to co było. Bądź wdzięczny za to, wdzięczna, bo z tą wdzięcznością idziesz dalej, otwierają się nowe rzeczy, jakby rodzi się nowe życie, rodzą się nowe pomysły, nowe biznesy, nowe przyjaźnie i one są już inne niż jakościowo, niż te, co były. Więc przodkowie mówią, nie bój się zakończeń. I co tutaj jeszcze? Pamiętaj, że świat jest zmienny. Wszystko w życiu jest zmienne. Jeżeli coś wydawało Ci się, że sobie poukładasz i tak będzie, wywraca się do góry nogami, rzeczy nie dzieją się tak, jak chcesz, to pamiętaj, że to jest właśnie ten element Twojej drogi. Te wszystkie rzeczy opowiadają o tym elemencie Twojej drogi. Tak ma być. Po prostu masz zobaczyć to z innej perspektywy. Pozwól sobie na to. Bądź ciekawy, co to jest, jak to jest, co mi to da, bo zobaczysz nowe rzeczy, więc nie bój się tego, że nagle wszystko się rozsypuje, kończy, staje na głowie, nie tak miało być. Wierz mi, że z tego będą fajne rzeczy, tak mówią Twoi przodkowie. Zaufaj temu. I ostatnia karta. Taka rada. Otocz siebie miłością. Przodkowie mówią, pamiętaj, miłość, radość, przyjemność w życiu jest bardzo ważna. Więc na swojej drodze, którą podążasz, nie zapominaj o tym, że emocje to normalna rzecz. Raz jest złość, raz radość, raz wściekłość, raz smutek, żałoba. I że to wszystko tworzy życie. Natomiast od Ciebie zależy, na czym się będziesz skupiać, czy będziesz czegoś unikać, czy będziesz chciała gdzieś przyspieszyć. A tutaj mówi, kochaj siebie w tych wszystkich momentach, które tutaj są. Tak życie jest zmienne, tak w życiu się kończy, tak czasem nasza droga zabiera nas w inną stronę, ale to nie znaczy, że się mylisz. Przodkowie mówią, jesteś na dobrej drodze. Weź to, co z Tobą rezonuje, to, co czujesz, wykorzystaj dla swojego dobra. Zobacz na inne filmiki na mojej stronie. Może któryś temat będzie dla Ciebie odpowiedni, najwyżej nie obejrzysz. A dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Dbaj o siebie. Wszystkiego dobrego.